Dzień dobry, kłaniamy się nisko w okolicach Świętego Marcina. A skoro Świętego Marcina, to nie powinno zabraknąć, no właśnie, ujęcia nieprzypadkowe. Dzisiejszy odcinek będzie z regionu, który nie ma Marcina w nazwie, ale za to ma Anię. W tym odcinku spędzimy wspólnie czas na wędrówkach wokół najważniejszych miejsc regionu Chianti. Coś dobrego zjemy, oczywiście coś dobrego wypijemy i ile to kosztuje, się dowiemy. Dowiecie się też, gdzie w Chianti rozpościerają się najpiękniejsze widoki, gdzie znajduje się to miniaturowe miasteczko, a gdzie to. Niektórzy mogą znać je z pewnej gry. Oj, będzie wyjątkowo sporo drona dziś. A zaczynamy z miejsca, które przywitało nas jako pierwsze, dokładnie 3 lata temu podczas naszej wprowadzki do Włoch. Jest wcześnie rano, a my jesteśmy w Pitigliano. Cześć. Tu Ania, I Marcin. czyli wędrowne motyle, a to już 3 lata. Od momentu, w którym kupiliśmy mieszkanie w samym sercu Włoch i właśnie miasteczko za naszymi plecami było pierwszym miasteczkiem pierwszej styczności w drodze do domu. Tylko że Ono znajduje się w Toskanii, choć tak naprawdę na pograniczu Toskanii i Tusci. I jest tak naprawdę pierwszym popularnym toskańskim miasteczkiem najbliżej nas. A dokładnie jest to region zwany Maremma, o którym zapewne jeszcze kiedyś nakręcimy film. naprawdę piękny czas wczoraj spędziliśmy tutaj spacerem wieczornym. Natomiast teraz wsiadamy w samochód, jedziemy w sam środek Toskanii, kierujemy się na Sienę, miniemy Sienę, a później wjedziemy na jedną z najpiękniejszych i najsłynniejszych włoskich dróg. Zapraszamy! Muzyka i zaczynamy. Droga do serca Toskanii z Pitigliano biegła zygzakiem, w sposób planowany i trochę nieplanowany, bo musieliśmy odwiedzić jeszcze ten zamek w Latium, choć w tle to już Toskania. Potem, mijając masyw Monte Amiata od wschodu, przedzierać się przez wyjątkowo suche i mało zielone tereny Valdorcia i okolic Sieny. Wszystko po to, by dotrzeć w okolice na północ od tego pięknego miasta i wjechać na drogę, która uważana jest za jedną z najpiękniejszych w całej Italii. Czy jej sława okaże się słuszna i uzasadniona? Właściwie to powoli już możecie sami oceniać. Chodzi o Chiantigiane. W średniowieczu droga ta była bardzo ważnym szlakiem militarnym, traktem militarnym, strategicznym, o który walczyły 2 potężne państwa miasta – Florencja i Siena. Florencja, która popierała stronnictwo Gwelfów, a Siena, która była takim bastionem i ostoją z kolei Gibelinów. Czyli możemy powiedzieć, że te wzgórza, które mijaliśmy i które mijamy i które jeszcze będziemy mijać, są takimi świadkami wielu potyczek, walk i przemarszu wielu wojsk. Jadąc drogą nie należy się spieszyć, to znaczy my możemy sobie na to pozwolić, bo mamy zameldowanie dość późno, tylko delektować się widokami i nie tylko z samochodu, zatrzymać się na 1., 2., 3., 4. wysepce. Są specjalnie oznaczone jako punkty widokowe, są mniej oznaczone i oglądać, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, prawie czyste, całkowicie niebieskie niebo, przejrzystość doskonała. Najpiękniejsze widoki oczywiście są w okolicach Greve, Radda i Panzano. My kierujemy się właśnie w stronę Raddy, a tam jest Castellina, miasteczko z Rocca, która jest dominantą tego miasteczka. Castellina, nieprzypadkowa nazwa, tych zamków tutaj i twierdz jest sporo, bo Ania mówiła o kontekście tego miejsca. A teraz udajemy się w kierunku naszego noclegu. Do Castellina wrócimy. Za niektóre odmiany przepraszamy, przyzwyczajenie. W Radda światło i końcówka złotej godziny dają radę. Tak to będzie wyglądało za chwilę. Ale zameldujmy się najpierw. Nocować przez 4 dni będziemy tu, w bardzo charakterystycznym obiekcie dla tej okolicy, czyli dawnym Podere, z widokiem na starą część Radda. Wygląda, słuchajcie, na to, że to jest droga do naszej agroturystyki.
Pracujemy w agroturystyce. Wybraliśmy ją, a nie hotel, bo chcemy poznać Chianti także od tej strony. A we Włoszech agroturystyki to są często domy, które są zarządzane przez daną rodzinę, często nawet od pokoleń. I mają też swoje restauracje bardzo często. I również jest tak w tym przypadku. Te restauracje różnie są otwarte, albo codziennie, albo tylko w weekendy. Natomiast tutaj otwarte codziennie i można podobno zjeść też tutaj tradycyjne, lokalne potrawy. Być może niektórych z Was zaskoczy fakt, że w Toskanii, zwłaszcza jej środkowej, północnej i północno-wschodniej części, jesień przychodzi prawie o tej samej porze, co w Polsce. I około niecałego miesiąca, 3 tygodnie fenologiczne, szybciej niż na przykład w Lacjum, a już zwłaszcza w Kampanii. No to się czuje po zapachu. Natomiast jest to związane oczywiście z potężnymi Apeninami, które z dwóch stron tak osaczają Toskanię i dostarczają jednak tej bardziej surowej pogody trochę szybciej. Liczba herbów na jednym z głównych budynków w sercu Rada, XVI-wiecznym Palazzo del Podesta, nie jest przypadkowa. Przypomina o wszystkich ważniejszych rodach rządzących tym strategicznie położonym miasteczkiem, które zachowało naprawdę sporo średniowiecznego i wczesnorenesansowego układu. Ciekawe miejsce, równoległa uliczka, cała przykryta w formie takiego tunelu. Wcześniej oczywiście pełniła rolę ulicy handlowej. Dzisiaj w 90% to były enoteki, w których też można coś zjeść. Makaron z klasycznym ragu, z mięsem wołowym. Jest bardzo dobry, intensywny smak tego mięska zwłaszcza. Makaron też jest domowy, bardzo al dente, ale jest naprawdę bardzo dobry. Marcin ma takie duże ravioli, one się nazywają kapelusze, w środku z nadzieniem z dzika. I wszystko było zalane masełkiem z szałwią, a pod spodem było podane na liściach, takich zblanszowanych liściach winogron. O, jak cudownie, że tak dobrze grzeją. Noce są już naprawdę chłodne. Ja w dresie, bo poranki są chłodne. Ten hałas, który się tam rozpościera po dolinie, to oczywiście zainicjowane roboty, prace, bo akurat wstrzeliliśmy się w zbiory. To, przyznacie, jest bardzo ciekawe i chyba bardzo fajne. Jesteśmy na terenie, tak jak wspomniałem, Podere. Czym jest Podere? To jest posiadłość ziemska, wiejska, ale niższego stanu. Jej właścicielem byli czynni robotnicy rolni, chłopi, w systemie takiej połowicznej dzierżawy. Częściowo byli właścicielami tego miejsca, częściowo oddawali panom swoim, których tutaj było bardzo dużo, szlachcicom, którzy oczywiście mieli bardziej wille i pałace niż Podere. I Podere zawsze składało się z tych samych części. Z Casa Colonial, z domu, który składał się z 2 poziomów, na dole była część gospodarcza dla krów, dla ptaków, dla siana, a nawet stajnia, tam gdzie jedliśmy śniadanie. Na górze była część mieszkalna i ona zawsze musiała być dostępna z drugiej strony i rzeczywiście tutaj tak jest, bez schodów i też tak jest. Wokół mnóstwo różnych budynków gospodarczych, przede wszystkim piwnice, magazyny, stajnie, ale co ciekawe też gołębnik, gdyż nie znano wtedy kur jako źródła mięsa, tylko wyobraźcie sobie gołębie, ale też były bardzo one potrzebne do produkcji obornika. Wyjątkowo bogate śniadanie jak na włoskie standardy to również zapewne efekt uboczny popularności Toskanii i Chianti wśród Amerykanów. No na basen to jest chyba za zimno. Chyba, bo znam osoby, które by się tym nie przejmowały. Za zimno, za zimno. Niebo niebieskie jak basen. Dziś pora na wycieczkę.
Jedziemy do miasteczka Greve in Chianti, a właściwie to miasta, bo jest widocznie większe od Radda. Naszym zdaniem nieco gorzej położone. W drodze wyjątku, nie na wzgórzu, a na dnie doliny. Ceny parkingu naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne. Greve to handlowa stolica regionu. Ten bardzo charakterystyczny trójkątny ryneczek od wieków był miejscem targu, a ta Macelleria Falorni jest już, można powiedzieć, instytucją. Istnieje od 1806 roku i można tam kupić typowe dla tego regionu wyroby, między innymi prosciutto toscano czy salami z dzika. To zupełnie inny zapach niż zapach, który unosi się w polskich rzeźnikach czy też zakładach rzeźniczych. Jest to taki zapach nawet nie suszonego, a wędzonego mięsa. W szczególności właśnie te salami tutaj oddaje swój charakterystyczny zapach. Super miejsce, na przykład zobaczcie ten kącik z dość starymi rzeczami i tu jest wejście do XIV-wiecznych piwnic, które służyły do przechowywania serów. O, to już jest całkiem inny zapach. To jest ten pan, który ma pomnik na placu głównym. A tutaj mamy możliwość degustacji win. Skanuje się najprawdopodobniej rachunek. No i proszę bardzo, różne wina do wyboru, do koloru. Warto zaznaczyć, że Greve należy do ekskluzywnego, choć już sporo rozpęczniałego grona miejscowości we Włoszech szczycących się rzeźbami Igora Mitoraja. Mieszkańcy dumni są jednak z pomnika Giovanniego Verrazzano, który jest tu ważniejszy zarówno od Igora, jak i czarnych kogutów. Ten XVI-wieczny podróżnik podobno jako pierwszy Europejczyk zakotwiczył w miejscu, gdzie dziś jest Nowy Jork. Stąd nazwa ogromnego mostu łączącego dwa brzegi rzeki Hudson. Stąd może wszechobecny amerykański angielski na placyku Mercatale. Charakterystyczne arkady i loggie, które otaczają plac, nie były budowane tylko dla ozdoby, ale po to, by kupcy mogli chronić swoje towary i swoich klientów przed deszczem i słońcem. My jesteśmy już po śniadaniu, więc jak na razie nie myślimy o jedzeniu, ale kawka jeszcze jedna jak najbardziej. Zwłaszcza, że cena wcale nie jest zła. Euro 10 za espresso, mimo że wokół bardzo dużo Amerykanów. A my za chwilę uciekamy z cienia do słońca, ponieważ wybieramy się na krótką wędrówkę wokół Greve. I jeszcze tylko rzut oka z punktu widokowego przy klasztorze Franciszkanów i można wejść na szlak. Miasteczko, które zaliczymy, mikromiasteczko na naszej trasie, ewidentnie jest na szczycie góry, jest takim właśnie symbolem i ma bardzo ciekawą historię, bardzo ciekawego człowieka. Jedzie wino, no. To znaczy winogrona. Amerigo di Cesare Vespucci, ultimo discendente della famiglia del grande navigatore. A co to za zagadka? Za chwilę ją wyjaśnimy. Po liczbie mijających nas zazwyczaj czarnych, takich dużych Mercedesów Vito, czasami białych, czasami szarych, z prywatnym kierowcą, wnioskujemy, że będzie sporo amerykańskich turystów w miejscu, do którego się udajemy. Ale też trochę się nie dziwimy temu, no bo, zresztą, zaraz usłyszycie. Celem pierwszym jest wpisane na listę i Borghi Più Belli mikroskopijna, warowna wioska, choć w formie Borgo. Znane m.in. z tego, że przez wieki zamieszkiwała tu rodzina, której nazwisko wywarło chyba największy wpływ na współczesną mapę świata. Jesteśmy w Monte Fioralle. Piękna nazwa, tak piękna prawie jak
położone niedaleko nas Monte Fiascone. Mikroskopijne, ale dzięki temu Borgo wpisane na listę najpiękniejszych miast Włoch, czyli i Borghi più belli d'Italia. Natomiast dla nas jest niezwykle istotne, gdyż według tradycji jest to miasto w dużej mierze związane z rodziną Vespucci. Choć sam słynny Amerigo Vespucci podobno urodził się we Florencji, to jednak tutaj mieli dom jego rodzice lub wujkowie i spędzał tutaj całe swoje dzieciństwo, być może po raz pierwszy fascynując się pierwszymi mapami, bo od Amerigo Vespucciego przecież mamy nazwę Ameryki, chociaż Vespucci Ameryki nie odkrył. I jaka była dokładnie ta historia? Któż więc waszym zdaniem powinien być sławniejszym człowiekiem? Kolumb, który nawet nie rozumiał na początku, co odkrył, czego dokonał i co zobaczył, czy Vespucci, który doskonale wszystko potrafił analizować, ale nie przebił się aż tak bardzo do świadomości. Chociaż to kogo nazwa jest obecnie bardziej wpływowa na mapie świata? Według tradycji dom, w którym spędzał swoje dzieciństwo Vespucci jest oznaczony literą V. Swoją drogą Vespucci to coś w stylu rodzina osowskich oseczek od os. I to nie jest ten dom, ale wybiła 12, więc idealny czas, żeby pobawić się w poszukiwania. Chyba zlokalizowaliśmy go już. Ja podejdę wzdłuż murów, Ania idzie miasteczkiem. Gęsto od kaparów. Poobrywane? Raczej tak. Ale się suszą. Salami. No i mamy Vespuccia Domus, mamy oznaczenie literą V, mamy osy i mamy herb. Jak zawsze przy włoskich wędrówkach przypominamy, że oznaczenia szlaków we Włoszech wszystkich są bardzo, ale to bardzo polskie. Bardziej się nie da. Jesteśmy już po drugiej stronie wzgórza. Wy tego nie czujecie, ale ja czuję zapach winnego moszczu. Ale to idealne miejsce, by powiedzieć trochę o krajobrazie kulturowym, który stąd widać. Użyjemy przebitek. Jesteśmy przy bardzo starej kapliczce, na rozstaju dróg, przy której jest bardzo stary mały cmentarz, a nawet cmentarzyk, czyli gdzieś powinien być kościół. I rzeczywiście widzimy wystającą dzwonnicę, bardzo małą, tylko i wyłącznie taką 2D bym powiedział, bo jest romańska i to jest przykład Pieve. Pieve to był kościół, ale który otrzymał od biskupa prawo do udzielania sakramentów dla okolicy, na przykład chrztów. Więc Pieve miało pod sobą kilkanaście, czego poderę na przykład, lub mniejszych przesiłków. Wokół tej parafii jakieś tam życie się rozwijało, ale było to dużo mniejsze niż na przykład Borgo, które tam roztacza się na szczycie wzgórza, które odwiedziliśmy pół godziny temu. Za Pieve znajduje się Castello, czyli jednostka wyższa. To mogła być właśnie willa, pałac lub castello. W tym przypadku tych zamków na terenie Chianti jest bardzo dużo. One nie wszystkie przypominają zamki, bo są niskie, ale oznacza oczywiście siedzibę właściciela ziemskiego czy też arystokraty. I to wszystko razem jest bardzo charakterystyczne dla Włoch środkowych. Bardzo charakterystyczne też jest to, z czego te wszystkie budynki są zbudowane. Trzeba uruchomić uważność i wyciągnąć wnioski, które później nasuwają się nam przy analizie tego wątku winnego właśnie, który tutaj mocno zdominował powietrze. Niesamowicie. Jesteśmy, zobaczcie, w wytwórni. Tu podjeżdżają samochody, zrzucają towar, wiadomo jaki. Towar jest selekcjonowany i idzie do produkcji. A co nie pasuje, jest takim oto odrzutem dla owadów. Fattoria Zano. Oczywiście połową sukcesu regionu Chianti, jeśli chodzi o wina, musi być ukształtowanie terenu i geologia, a może i więcej niż połową. Mamy tutaj dwie skały, fragment dwóch skał. Bez nich tego wina by nie było.
Alberese i Galestro. Alberese jest marglem, ale z bardzo dużą ilością węglanu wapnia, trochę taką podobną oczywiście do skały wapiennej. Jest twardsza, bardziej stabilna i nadaje winu pewnej takiej mineralnej wyrazistości i utrzymuje jego kwasowość. Natomiast Galerese jest ciemniejsza, też jest marglem, ale jest bardziej zbita. Zresztą od razu czuć, która przyciąga słońce, a która je odpycha. Przez nią korzenie winorośli drenują i wracają oczywiście z wodą pozyskaną z niższych warstw i wtedy nadają takiej szlachetności i jedwabistego smaku dla wina Chianti. Najważniejsze jednak, i tego się trzymają ci, którzy uważają wina Chianti Classico za te IGP, żeby winnice znajdowały się pomiędzy wysokością 400 metrów nad poziomem morza i 600. Natomiast góry Chianti, zwłaszcza od strony wschodniej, które otaczają od Doliny Kolejnej i później Apeninów region Chianti, są dużo wyższe, przekraczają 700 metrów. A to już miejsce kilkanaście minut na południowy wschód od Greve. Niesamowity, urokliwy, bardzo symboliczny, przyznacie, punkt widokowy obok tego miejsca. Niektórzy znają je bardziej z etykiet na butelkach niż z map. Jak to możliwe? No to pokaż się zamku Albola. I oto kolejny przykład pięknej, znakomitej, ogromnej budowli, która dzisiaj jest siedzibą winnicy. Ma aż 900 hektarów ta posiadłość i tutaj produkowane jest jedno z najlepszych win Chianti Classico. Uwaga, można kupić to wino także w Polsce, nawet w dobrej całkiem cenie. Swój złoty czas ta posiadłość miała w czasie renesansu, kiedy zarządzana była przez dwa bardzo znaczące rody florenckie, Monterinaldi i Acciaiola. I w tym czasie właśnie oni rozbudowali ten zamek, tą posiadłość do tych rozmiarów, jakie widzimy dzisiaj. Ciekawostka jest jeszcze taka, że dwie charakterystyczne wieże znajdują się na etykiecie wina Chianti Classico, tutaj produkowanego. Dwie wieże zostaną relokowane z nami do Polski. I wyobraźcie sobie, że możliwe, iż to wciąż nie było najpiękniejsze miejsce tego jednego październikowego dnia. Prowadzi do niego jedna kręta droga i taka spektakularna aleja cyprysów. Przed nami i wami Volpaia, skąpana w późnym popołudniowym słońcu, a jeszcze sporo przed porą kolacyjną. To jest znowu klasyczne Borgo. Pod nazwą klasyczne Borgo my przynajmniej nazywamy bardzo małej wielkości średniowieczne, dawniej obwarowane miasta, nieduże. Właśnie Volpaia spełnia naszą definicję, gdyż mieszka tutaj nie więcej niż 100 mieszkańców. Pochodzi stąd jedno ze słynniejszych win Chianti, a nazwa Volpaia pochodzi od rodu, który w swoim herbie miał lisa, czyli Volpe. Przed chwileczką rozmawialiśmy z młodym chłopakiem, który właśnie obsługiwał faktorię wina. Mówił, że w końcu może z kimś porozmawiać nie po angielsku, dlatego że słuchajcie, jak tutaj się chodzi, to non-stop słuchać amerykański angielski. Wszystkie knajpki obkupują Amerykanie. Nie żebyśmy narzekali, ale no coś jest takiego niesamowitego, bo w wielu miejscach byliśmy na świecie, w wielu miejscach byliśmy we Włoszech, ale takiego natężenia Amerykanów jak tutaj w Chianti nie zanotowaliśmy jeszcze. Tu dowiadujemy się w tej samej rozmowie z tym samym chłopakiem, że dosłownie za kilka dni rozpoczynają się zbiory, grona muszą jeszcze złapać październikowego słońca i ostatnich witamin i wsparcie aromatów. Wszystko zostanie wykonane w 3-4 tygodnie, a w środku listopada i bliżej adwentu Volpaia i cała okolica udaje się na sen zimowy. Cisza. Jak makiem zasiał. Podejrzewamy, że ta droga to po prostu średniowieczny dukt
który łączył Volpaję z Rada, bo raczej nie biegła ona takim zygzakiem i meandrami jak dzisiejsza asfaltowa. O, a tam będzie rzeczona Rada na 99%. Przepiękny widok na koniec dnia. Od prawej strony szpaler cyprysów, 3 plany krajobrazu z zamkami. Na szczycie właśnie Rada, a gdzieś tam na 4. planie majaczy na blado błękitno najwyższa góra środkowej Toskanii, czyli Monte Amiata. A na pierwszym planie oczywiście winnica, pięknie oświetlona takim miodowym światłem. Życzymy Wam, żebyście mieli kogoś, kto patrzy na Was tak, jak my dzisiaj patrzymy na Chianti. A teraz zobaczymy, jak zerknie na to wszystko Bronek. Dajmy mu szansę. Pora rozpocząć ucztę. Przystawki. No jest ich oczywiście więcej niż myśleliśmy. Zacznijmy od wędlin. Są 3 rodzaje. Zacznijmy od najprostszej, czyli po prostu salami, ale jest prosciutto toscano. Ono będzie się rozwalało bardzo szybko, przepraszam za kolokwializm. I to jest ciekawe. Słuchajcie, nazywa się to sbriciolona. To jest odpowiednik finocchietty, czyli tej wędliny, która jest salami z dodatkiem właśnie kopru włoskiego, ziaren, i to jest bardzo kruche, dlatego się to dość grubo kroi. No i mamy oczywiście crostini toscani, czyli grzanki. Te grzanki są zawsze podawane przynajmniej z 2 rzeczami typowymi dla Toskanii. Z lardo di colonnata, czyli jest to słonina tradycyjna dla miejscowości Colonnata, oraz pasztet z wątróbek kurczaka, ale niech Was nie zwiedzie tak naprawdę prostota tego czegoś. To musi być na każdych grzankach w Toskanii, bo to tak naprawdę składa się z kilkunastu składników. Między innymi są też tutaj kapary, fileciki anchois i mnóstwo różnych przypraw. Mm. 6 na 6. I przyszedł czas na danie główne. Tutaj mamy typowy toskański makaron pici. On jest podawany w różnych konfiguracjach, w różnych daniach. W tym przypadku mamy z ragu alla natra, czyli sosem mięsnym. I tutaj mamy mięso kaczki, które dusiło się w winie Chianti. A dlaczego kaczka? Dlatego, że ona była bardzo popularna, zwłaszcza w renesansie, na dworze Weneceuszy, którzy tą kaczkę, właściwie mięso tej kaczki, jedli w połączeniu ze słodkimi dodatkami, ale także z cytrusami, co stało się ich tak naprawdę daniem eksportowym na inne europejskie dwory. Ja natomiast mam tagliatelle z borowikami. Po pierwsze dlatego, że teraz jest sezon na borowiki właśnie, a po drugie dlatego, że Toskania obok Umbrii jest w tym temacie dominująca, to znaczy one tak naprawdę rywalizują ze sobą o palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o ilość zbieranych tutaj grzybów, a tutaj w okolicy mamy naprawdę sporo możliwości, bo jest dużo zalesionych gór z grzybami, między innymi Monte Amiata, między innymi Apeniny, ale także te zalesione wzgórza wokół Chianti. No to smacznego! Cenisz naszą pracę i twórczość? Dołącz do grona patronów lub mecenasów kanału I pomóż współtworzyć nowe odcinki i podcast. Serdecznie zachęcamy do zakupu pakietu mecenasa w naszym sklepie, Czyli zestawu naszych 4 książek wraz z cegiełką imienną i podziękowaniem na naszym kanale. szczegóły na naszej stronie. gdziewyjechać.pl/sklep.
Te imponujące mury średniowieczne należą do miejsca, które już jest na granicy regionu Chianti. I teraz zagadka Sfinksa. Mimo że tutaj fizycznie nie byłem, wędrowałem, spacerowałem, zwiedzałem miasteczko, odwiedzałem przyjaciół, rozmawiałem z wieloma ludźmi. Cóż to może być? Nie chodzi o sen, nie chodzi o wycieczkę przez Street View, czyli zostaje gra. Grą młodości narratora, jak i mówiącego jest seria Assassin's Creed, która ma już prawie 20 lat, a jej pierwsze 3 części, najlepsze, nie tyle wzbudziły, co wzmocniły zainteresowanie historią i kulturą basenu Morza Śródziemnego. To właśnie tu w Monteriggioni, na tle konfliktu Sieneńczyków i Florentczyków oraz historii rodziny Auditore, głównego bohatera Ezio, rozgrywa się część fabuły drugiej części. Trzecia, najlepsza, rozgrywała się już głównie w Rzymie. Sami widzicie. Jako wieńczące Montereggion mury, wokół u szczytów basztami się stroją, tak w cembrowiny wnętrzu, w pół postury, na wzór wież kołem wielkoludy stoją. Ich to dziś jeszcze, kiedy huczy burza, gniewem Jowisza gromy niepokoją. Giardino dei Pellegrini, nazwa związana z pielgrzymami, ponieważ Monteriggioni jest ważnym punktem na trasie Via Francigena toskańskiej części, tej samej Via Francigena, która biegnie przez nasze Latium, w naszych okolicach, tej samej, która startuje z Canterbury. No naprawdę musimy kiedyś przejść przynajmniej częścią lacjumską, chociaż ta wydaje się podobno jeszcze ciekawsza, toskańska. Jakoś inaczej pamiętam miasteczko z gry. Na pewno palazzo główna budowla była inna, z takim tarasem i arkadami, kościółek był taki sam. Oczywiście teraz żartuję, nie można się przywiązywać do gier. To nazywane jest castello ze względu na to, że jest obwarowane murami, które się zachowały, mury strażnicze, strzelnicze, można je zwiedzać. Natomiast oczywiście jest to też Borgo, miasteczko tak naprawdę. Natomiast myślę, że bardziej interesujące jest, gdy nazywane jest castello. A my wrócimy sobie pieszo, otaczając mury i robiąc objazd od Amerykanów. Z Dantem nie było nam dane się pożegnać, gdyż wróciliśmy jeszcze raz do Castellina in Chianti, ale najpierw skorzystajmy z bliskości Sieny i zróbmy zakupy. Jeszcze tylko wizyta w Konadzie, bo mamy mnóstwo kuponów na spore zniżki i musimy je wykorzystać do 15 października we Włoszech. No to zobaczmy. Nie wypada nie odwiedzić miejscowości Castellina in Chianti, dlatego że jest to jedna z 3 najważniejszych miejscowości w całym regionie Chianti. Między innymi dlatego, że była jednym z założycieli Ligi Chianti już w XIII wieku. W 1716 roku wielki książę Toskanii Kosma III Medyceusz wydał dekret, w którym po raz pierwszy wyznaczył granice geograficzne, produkcyjne dla regionu Chianti. I była to tak naprawdę jedna z pierwszych apelacji w całej Europie. Z czasem nazwa Chianti stała się bardzo popularna dla win z całej Toskanii. W związku z tym, ale dopiero w 1924 roku powstało konsorcjum, które określiło właśnie wina z Chianti, konkretnie z tego obszaru, mianem Classico, by odróżnić od tych innych z Toskanii. A symbolem tego konsorcjum stał się Gallo Nero, czyli czarny kogut. Wielką atrakcją miasteczka, bardzo podobną jak w Greve czy Montefiorale, ale dużo bardziej spektakularną i większą, jest średniowieczna uliczka handlowa, w większości zadaszona i jednocześnie wpisana we wschodni pas murów obronnych. Trudno to opisać słowami, nawet trudno pokazać w obrazkach, po prostu musicie to kiedyś sami zobaczyć.
I historia zatoczyła koło. Jesteśmy znowu w Radda, spinamy klamrę, gdzie znajduje się Muzeum Wina Chianti. Właściwie to pewnego rodzaju instytucja, w której się edukujemy, wędrujemy i dowiadujemy na temat ciekawostek i faktów dotyczących oryginalności i wyjątkowości wina Chianti, a zwłaszcza Chianti Classico. To jest były klasztor. On jest pięknie wkomponowany w okolice. Można sobie tutaj usiąść z lampką wina i kontemplować okolice na przykład. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mamy wielką nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli tak, to prosimy Was o pozytywny komentarz pod tym odcinkiem, w ogóle pod naszymi odcinkami, bo dzięki temu są one bardziej widoczne. A jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę i produkcję kolejnych odcinków, na przykład w przyszłym roku, to niczym ci medyceusze, niech tak będzie tematycznie, zapraszamy do zostania naszymi patronami i mecenasami poprzez zakup pakietu książek w naszym sklepie ze specjalnym certyfikatem właśnie mecenasa patrona. W przyszłym roku będziemy na specjalnej planszy, a także słownie dziękować naszym mecenasom. A my zapraszamy do kolejnych odcinków. Widzimy się skąd? Szczerze to nie wiem, ale będzie zima, więc na pewno jakiś zimowy czy świąteczny odcinek powinien się pojawić, albo specjalny. Już teraz zapraszamy. Cześć!